Szalom, drodzy słuchacze! Witam na kanale Zapasowe Konto. Ja nazywam się Piotr Zapałowicz i dziś proponuję Wam nieco krótszy format i taki, którego dotąd tutaj nie było. Oraz taki, którego specjalnie nie lubię u innych twórców. A mianowicie będziecie Państwo świadkami strzelania ślepakami i prób przepowiadania przyszłości. Chciałbym bowiem dziś Wam powiedzieć, co moja szklana kula przewiduje na 2023 rok w polskiej gospodarce i nie tylko. Jak Bóg da dożyć, to za rok wrócimy sobie do tego filmu i sprawdzimy, czy trafiłem cokolwiek. Miłego słuchania. Na początek, najkrócej jak się da, trochę o polityce i o wydarzeniach. Konflikt na Ukrainie skończy się moim zdaniem najpóźniej w maju lub w czerwcu, ale poprzedzi go wybuch powstania w Naddniestrzu oraz dużo gorętsze walki wiosną. Rezultatem konfliktu będzie pyrrusowe zwycięstwo Ukrainy, choć zwycięstwo odtrąbią obie strony, oraz kompromis, z którego żadna ze stron nie będzie zadowolona. Rosja straci małą część terenów, które utrzymywała od 2014 roku, ale zachowa Krym i Donbas. Będzie musiała pójść na ustępstwa, które będą bolesne. Naddniestrze z kolei pogrąży się w wojnie domowej, a wybory na Ukrainie będą farsą i wyłonią jeszcze bardziej parodystyczny parlament niż dotychczasowy, a świat obiegną nagrania, jak parlamentarzyści się między sobą biją. Zwycięzcą wyborów prezydenckich w Turcji zostanie ogłoszony Erdogan, co spowoduje wielotysięczne protesty i dalszy paraliż kraju. Ostatecznie protesty zostaną stłumione, być może krwawo, a pełzający kryzys w Turcji będzie trwał. Listopadowe wybory w Polsce wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale dostanie 25-30% i straci większość w Sejmie. Do Sejmu wejdzie jeszcze rozczłonkowana, głównie lewicowa opozycja. Największą partią będzie PO, a przystawkami partia Hołowni, jakkolwiek by ona się nie nazywała, Lewica i PSL. Konfederacja rozpadnie się przed wyborami na przynajmniej dwa ugrupowania i żadne z nich nie wejdzie do Sejmu. Przez dłuższy czas nie uda się sformować rządu i ostatecznie będzie to koalicja PiS-PSL lub nowe wiosenne wybory. Putin ogłosi, że nie będzie kandydował w wyborach w 2024 roku, namaści swojego następcę, którym prawdopodobnie będzie Medwiediew albo Szojgu, będzie próbował opuścić życie publiczne, ale mu się na to nie pozwoli. Jednocześnie nie spotkają go żadne konsekwencje prawne w wyniku wojny na Ukrainie. A teraz rzeczy dużo ciekawsze i bliższe nam. Rynki finansowe i sektor bankowy w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej w obliczu wskaźnika inflacji utrzymującego się ciągle w okolicach 15-17%, zatrzymania akcji kredytowej oraz pogarszającej się sytuacji banków kredytodawców będzie utrzymywała stopy procentowe na tym samym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2023 roku. Analitycy będą przewidywali dalszy brak działania RPP, ponieważ inflacja nie zacznie magicznie spadać pomimo odnoszenia jej do wyższej bazy. Do marca inflacja nie spadnie poniżej 15%. Tym niemniej RPP zaskoczy analityków i już w kwietniu obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, a następnie powtórzy ten ruch w czerwcu lub w lipcu, pomimo alarmów ze strony analityków i braku sprzyjających danych gospodarczych. Łysa głowa prezesa NBP znowu będzie pojawiała się często w mediach i będziemy świadkami kolejnych barwnych konferencji prasowych końcem wiosny i początkiem lata. Przeciwstawiać się jakiejś takiej panice w tych dużych miastach, to jak my byśmy byli Ukrainą, Takie działanie RPP spowoduje nagły ruch wśród inwestycji spekulacyjnych oraz przejęć, w tym również wrogich. Pojawi się przynajmniej kilka zaskakujących połączeń firm na kilku rynkach. Tymczasem wpływ na hipoteczną akcję kredytową będzie znikomy, natomiast obniżka stóp da wytchnienie najbardziej obciążonym kredytobiorcom. Będzie to zatem działanie w 100% obliczone na efekt polityczny przed wyborami. Złoty będzie kontynuował delikatne umacnianie się w stosunku do dolara oraz euro przez pierwszy kwartał 2023 roku, gdy główne waluty zbliżą się do granicy 4 zł, aż do zaskakujących wiosennych decyzji RPP. Wówczas złotówka zacznie pikować, co spowoduje wzmocnienie eksportu i nagły napływ inwestycji zagranicznych, w tym spekulacyjnych, na polski rynek. Złotówka osiągnie swoje minimum jesienią i wówczas główne waluty zbliżą się ponownie do 5 zł. We wrześniu swoje minimum osiągnie również inflacja, która być może na chwilę spadnie na poziom jednocyfrowy dzięki machinacjom, o których będę później wspominał. Rząd ogłosi to jako swój sukces i tę narrację będzie prowadził aż do wyborów. Środkową i późną jesienią inflacja znowu zacznie niebezpiecznie rosnąć do poziomu 12-15%,
ale Rada Polityki Pieniężnej nabierze wody w usta, nie będzie dokonywała żadnych gwałtownych ruchów i utrzyma stopy procentowe na zmienionym wcześniejszymi decyzjami poziomie, retoryką przygotowując rynek na dalsze obniżki w 2024 roku. A teraz spójrzmy sobie na rynek pracy. Początek roku przyniesie nagłe zwolnienia w wielu firmach, które przełożą się na zwiększenie bezrobocia wśród młodych, zwłaszcza w wieku 25 lat i mniej. Bezrobocie w tej grupie w pierwszym kwartale przekroczy 15%. Szczególnie dotknięte będą firmy usługowe, a zwłaszcza działające na eksport, takie jak centra usług wspólnych, które, przytłoczone presją płacową oraz wzmacniającą się złotówką, zaczną poszukiwać oszczędności również w materiale ludzkim. Być może pojawią się niektóre korporacje, które będą albo zatrzymywać akcję zatrudnieniową, albo zmniejszać zatrudnienie, albo nawet poinformują o wycofaniu się z Polski na rzecz otwarcia lub wzmacniania centrów w Azji Południowo-Wschodniej lub Ameryce Łacińskiej. Utrzymujące się wysokie i rosnące ceny towarów oraz materiałów wymuszą zmniejszenie zatrudnienia również w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Być może zauważalny będzie odpływ migrantów zarobkowych pochodzących z krajów Europy Południowej, takich jak Włochy czy Hiszpania. Jednocześnie, jeżeli zakończy się konflikt na Ukrainie, zauważalny będzie napływ nowych migrantów, mężczyzn, którzy będą albo dołączali do swoich rodzin, albo korzystali z możliwości wyjazdu dzięki zniesieniu jego zakazu. Łączne bezrobocie rejestrowane do jesieni przekroczy 7%. Płace będą dalej rosły przez cały rok, ale inflacja spowoduje dalszy drenaż portfeli. Płace realne spadną o 3 do 5 punktów procentowych w 2023 roku. Energetyka. W Polsce tej zimy nie zabraknie gazu. Nie będzie też żadnych gwałtownych ruchów związanych z jego importem czy magazynowaniem. Obawy związane z rynkiem gazu przejdą bez większego echa, a podwyżki rachunków za gaz nie będą miały dużego wpływu na polską gospodarkę. Ceny ropy naftowej w pierwszej połowie roku przebiją granicę $100 lub nawet $110 za baryłkę i będą się na tym poziomie utrzymywać przez kilka miesięcy. Będzie to miało przełożenie na ceny paliwa na stacjach. Diesel w pewnym momencie przekroczy 9 zł za litr, ale już w czerwcu rząd zdecyduje się na przywalenie jeszcze mocniejszego cudu Obajtka niż to było w tym roku. Odbędzie się to najprawdopodobniej na zasadzie presji Orlenu i Lotosu na pozostałych członków oligopolu poprzez cięcie marż, albo w najgorszym razie na zasadzie regulowanej ceny paliwa, czy podobnie jak w tym roku, reglamentowanej zniżki dla wszystkich. Równocześnie ropa zacznie tanieć w połowie roku z powodu wyższego wydobycia w USA i w krajach OPEC. Przewiduje również, że do połowy roku powinien zakończyć się lub dalece wyciszyć konflikt na Ukrainie, co spowoduje zwiększenie wolumenu ropy naftowej na światowych rynkach, nawet jeżeli z Rosji nie zostanie zdjęte jarzmo sankcji nałożonych przez tzw. świat zachodni. A Rosja znajdzie nabywców swojego surowca w Azji i Ameryce Południowej. Zespolenie niższych cen materiału surowego oraz prezentów od Obajtka spowoduje spadek cen paliwa poniżej 6 zł za benzynę 95 oraz poniżej 7 zł za diesel w miesiącach letnich i jesiennych. Ceny prądu poszybują w górę pomimo socjalistyczno-reglamentacyjnych zabiegów rządu. W niektórych częściach kraju mogą się pojawić niedobory prądu i krótkotrwałe blackouty na wiosnę. Z tymi problemami poradzimy sobie za pośrednictwem importu energii z krajów ościennych. Może pojawić się nawet import z zaskakującego kierunku, a mianowicie bardzo głośno odtrąbiony import energii z Ukrainy, w razie gdyby konflikt się tam zakończył lub dalece ucichł, który to import, nawet jeżeli się pojawi, będzie miał wyłącznie efekt propagandowy, a nie będzie miał dużego przełożenia na nasz rynek. Dyskusja o energii nuklearnej dla Polski rozgorzeje dużo głośniej i zaangażuje dużo więcej ludzi oraz stanie się jedną z idee fix jesiennych wyborów. Pomimo wszechobecnego gdakania nie zostanie podpisany kontrakt na budowę elektrowni atomowej, nie zostanie jednoznacznie ustalona nawet jej lokalizacja, a po wyborach dyskusja zostanie wyciszona i zasypana innymi tematami bieżączki. I na koniec mój konik, czyli rynek nieruchomości. Mieszkania małe, inwestycyjne kawalerki, mieszkania dwupokojowe oraz nieco większe studia utrzymają tendencję wzrostów nominalnych cen przez niemal cały rok. W okolicach marca kolejne minima zaczną wyżynać ceny mieszkań dużych, zwłaszcza z rynku wtórnego, w tym domów wolno stojących oraz szeregowych. Będzie się tak działo z powodu dużo słabiej działających wakacji kredytowych. Część kredytobiorców zatkanych hipotekami pod dekiel rzuci największe metraże na rynek. Pójdą za nimi również inni uczestnicy rynku wtórnego, chcący realizować nagły zysk i większe metraże zamieniać na mniejsze.
Coraz tańsze będą działki i na rynku pojawią się nawet nieliczne propozycje działek z pozwoleniem na budowę nawet w centrach miast za cenę nie przekraczającą 100 zł za metr pumu. Będzie się tak działo z uwagi na to, że deweloperzy, zwłaszcza mniejsi, w tym indywidualni, zaczną wyzbywać się przynajmniej części swoich banków ziemi. Obniżki stóp procentowych w połowie roku nie spowodują gwałtownego ruchu na rynku i wpłyną znowu jedynie na ceny mieszkań najmniejszych. Być może pojawią się znowu duże spekulacyjne manewry inwestorów instytucjonalnych, którzy będą skłonni w obliczu zmniejszających się kosztów kredytu skupować mieszkania dziesiątkami i setkami, a może nawet tysiącami i rzucać je na rynek najmu. Ceny najmu tymczasem będą stale rosły, zwłaszcza z powodu podwyżek cen prądu i kosztów utrzymania, materiałów i siły roboczej. Jeżeli w połowie roku zakończy się konflikt na Ukrainie, spowoduje on dodatkowo napływ jeszcze większej liczby migrantów, mężczyzn powracających z wojny lub migrujących, gdy skończy się zakaz wyjazdów, którzy dla siebie i dla swoich rodzin będą poszukiwali coraz większej liczby mieszkań pod wynajem. Jesień przyniesie jeszcze wyższe realne spadki cen mieszkań wielkometrażowych. Rok zakończy się spadkami realnymi cen wszystkich rodzajów nieruchomości. Nominalną cenę utrzymają jedynie mieszkania małe oraz apartamenty na rynku premium. Teraz na sam koniec prognozowane przeze mnie całoroczne, średnioroczne lub na koniec roku wskaźniki gospodarcze dla Polski w 2023 roku. Realny wzrost produktu krajowego brutto pomiędzy 2,5 a 3%. Bezrobocie rejestrowane pomiędzy 7 a 8%. Średnia płaca realna spadek o 3 do 5%. Inflacja rok do roku pomiędzy 12 a 15%. Kurs euro pomiędzy 4,60 a 4,80. Kurs dolara pomiędzy 4,80 a 5. Bitcoin pomiędzy 40 a 45 tysięcy dolarów. Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku pierwotnym wzrost o 9-10%. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, do wzięcia głosu w dyskusji i dokonania własnych prognoz. Chętnie zobaczę, w czym Waszym zdaniem najbardziej się mylę, albo w czym się zgadzacie. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego 2023 roku i do usłyszenia wkrótce.